Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek z tych lokowanych. Przyjechałem do naszej Eni, żeby wymienić w niej akumulator. Tylko pogoda nam trochę nie sprzyja. Przyjechałem tu, żeby zrobić unboxing, no i przedstawić Wam ten akumulator. Jak widzicie na tym ujęciu, nad naszą część wyspy Wolin napływają mgły z nad Zalewu Szczecińskiego. Pogoda robi się turbo jesienna, a dodatkowo właśnie zaczęło padać, co psuje mi trochę szyki. Więc z tą częścią filmu będziemy musieli przenieść się pod dach. No dobra, jesteśmy już w studiu, paczuszki są na stole, także możemy zaczynać. Dzisiaj będę Wam prezentował akumulator firmy Litime. Jest to akumulator wykonany w technologii LiFe PO4. Ale słuchajcie, jest to akumulator wykonany w tej technologii, który nie boi się mrozów. Po otwarciu mamy instrukcję obsługi, którą zaraz sobie przejrzymy. U góry jest osłona, a w osłonie znajdują się śruby do przypięcia kabli razem z osłonkami, a pod pokrywą foliowej torbie mamy nasz akumulator. Tu możemy spojrzeć na górę. Mamy tutaj opis akumulatora, napięcie 12,8 V, pojemność 100 Ah, co przekłada się na 1280 Wh. Napięcie ładowania to 14,4 V plus minus 0,2 V. Maksymalny prąd rozładowania ciągłego to 100 A. A coś, co możemy przetłumaczyć jako jednostkowy, największy prąd rozładowania, to 500 A przez 1 sekundę. Jak widzicie, akumulator ten ma wbudowany moduł Bluetooth 5.0. Można łączyć się z nim, żeby zobaczyć, jakie parametry aktualnie posiada. Do tego sobie dojdziemy później. Jest też kod QR do ściągnięcia aplikacji z App Store albo Google Play. Jeżeli chodzi o jego wymiary, to ma 18,8 cm wysokości, 35,8 cm szerokości oraz 17,7 cm głębokości. Dzięki swoim wymiarom bateria ta pasuje idealnie do montażu pod siedzenie do Fiata Ducato, Citroena Jumpera lub Peugeota Boxera. Posiada klasę szczelności IP65. Z każdej strony baterii na dole mamy takie wytłoczone miejsca, wiecie, na uchwyty, jeżeli chcielibyście go złapać, tak jak łapie się akumulatory kwasowe do podłogi, do czegoś za pomocą jakiejś blaszki przykręcanej właśnie do podłogi lub do jakiegoś elementu trzymającego. U góry mamy solidnie wykonaną rączkę plastikową, bardzo wygodnie się go przenosi. Jeżeli chodzi o wagę, to jeszcze nie znalazłem w jego właściwościach wagi, więc myślę, że albo dopowiem ją w późniejszym momencie filmu, albo po prostu gdzieś się tutaj napiszę. Ale tak na razie na oko myślę, że nie waży więcej niż 10 kg. Sprawdźmy teraz, co mamy tu w instrukcji obsługi. Na pierwszej stronie, w zasadzie jeszcze na okładce, mamy kody QR, które zaprowadzą Was do bardzo fajnych instrukcji wideo w języku angielskim, dzięki którym będziecie wiedzieli, co zrobić po otrzymaniu przesyłki, oraz kod QR do zarejestrowania gwarancji akumulatora. Po tej stronie mamy właściwości akumulatora i jego wymiary. Oraz tutaj mamy wymiary śrubek podłączeniowych. Na drugiej stronie jest link do pobrania aplikacji. Na kolejnych stronach znajduje się spis treści, więc wchodząc dalej mamy parametry baterii. Rzeczy, które powinniśmy zrobić przed
używaniem, przed naładowaniem. Mamy tutaj metody ładowania za pomocą panelu solarnego i kontrolera. Mamy tu ładowanie oraz rozładowywanie. Jak ładować za pomocą ładowarki oraz alternatora generatora na paliwo. Tutaj możemy sprawdzić, jak testować napięcie baterii. Znajdziemy tu też tabelkę z polecanymi rozmiarami kabli. Na kolejnych stronach mamy instrukcję, jak łączyć akumulatory w większe banki energii. Oraz instrukcję, co zrobić, kiedy bateria nie działa prawidłowo. W zestawie z instrukcją obsługi po angielsku, w takim ciekawym, fajnym, wodoodpornym, wydaje mi się, skoroszyciku, mamy instrukcję po niemiecku. Mamy też tutaj katalog, ulotkę reklamową z różnymi akumulatorami. Możemy sobie przejrzeć, obejrzeć certyfikaty, kartę gwarancyjną oraz nalepki, czyli coś, co lubię. Później nakleimy sobie którąś na bagażnik. Do zestawu dołączona była ładowarka. Zobaczmy sobie, mam nóż bez czubka. Zobaczmy sobie, jak ona wygląda. Tak trochę odwrotnie otwieram ten kartonik, ale po drugiej stronie są dane teleadresowe. Ale to nie szkodzi. Mamy tutaj ładowarkę 14,6V, 10 A. Na początku instrukcja obsługi, kabel zasilający oraz kable podłączeniowe. Dosyć grube, solidne. Pamiętam, gdzieś już widziałem takie gniazda. A chyba w wózkach paletowych. Co tu mamy na dole? Aha, na dole mamy instrukcję w języku niemieckim. Tak wygląda ładowarka. Jest w metalowej obudowie. Muszę Wam powiedzieć, że jest dosyć ciężka. Z tej strony mamy podłączenie zasilania. Z drugiej wychodzą kable do akumulatora oraz mamy diodę informującą o statusie baterii. Zielony całkiem naładowany, zielony mrugający oczekujący, czerwony oznacza ładowanie, a czerwony mrygający błąd ładowania. Zajrzyjmy do instrukcji obsługi. Jest krótka, bo i urządzenie jest proste. Mamy wymiary ładowarki, jest instrukcja, jak podłączyć, co oznaczają różne sygnały diody. Z drugiej strony znajduje się kod QR do zarejestrowania gwarancji, rozwiązywanie problemów, używanie oraz konserwacja i metody ładowania. Wspomniałem Wam wcześniej, że jest to akumulator, który nie boi się mrozu, bo ma, słuchajcie, wbudowany system zabezpieczenia przed niską temperaturą. Bo jak wiecie, akumulatory LiFe PO4 mają jedną wadę przy stosowaniu w karawaningu w naszej strefie klimatycznej, gdzie większość roku niestety temperatury są niskie. To znaczy nie mogą być ładowane poniżej 0 stopni Celsjusza, bo może to uszkodzić akumulator. Można z nich korzystać na minusowej temperaturze, ale nie można ich ładować. Więc jeżeli zapomnicie rozpiąć system paneli fotowoltaicznych w swoim kamperze lub w przyczepie, przy ładowaniu zimą, przy nawet lekkim ładowaniu zimą może dojść do uszkodzenia akumulatora. W przypadku tego modelu jesteśmy zabezpieczeni, dlatego że jest tu zainstalowany system ochrony przed niską temperaturą. A działa on tak, że jeżeli wykryje temperaturę, która spadła poniżej zera, zablokuje możliwość ładowania akumulatora, nawet jeżeli jest podpięty do paneli fotowoltaicznych lub ładowarki.
ale pozwoli z niego korzystać do temperatury minus 20 stopni, przy której odetnie nam prąd, odetnie nam możliwość korzystania z akumulatora, tak żeby go nie uszkodzić, a jeżeli temperatura podniesie się do plus 5 stopni Celsjusza, wznowi normalne działanie akumulatora. Nie pozostaje mi nic innego jak podłączyć akumulator do ładowania, bo chcę Wam pokazać m.in. jak działa aplikacja, ale najpierw muszę naładować akumulator i to aktywuje nam moduł Bluetooth w nim wbudowany. Przedtem nie można się z nim połączyć, więc rozwijamy kabelek zasilający od ładowarki. Podłączymy go do urządzenia. Rozepniemy kabel, który podłącza się do akumulatora. Teraz odkręcimy plastiki zabezpieczające elektrody i za pomocą śrubek podłączymy odpowiednie bieguny do odpowiednich kabli. Czarny to minus, czerwony do dodatniego bieguna. Podłączamy gniazdo ładowania. Tu nie musimy się martwić, bo nie jesteśmy w stanie podłączyć go odwrotnie. Następnie podłączamy ładowarkę do źródła zasilania. Ładowarka zaczęła działać. Jak słychać, włączył się wiatraczek. Na początku mieliśmy zieloną, mrugającą diodę, co oznaczało gotowość do pracy. W tej chwili mamy czerwoną diodę, czyli ładowarka ładuje akumulator. To teraz zostawimy to w takim stanie. Ja biorę ze sobą kawkę i niech akumulator się naładuje. Akumulator już ładuje się od pewnego czasu, więc sprawdzimy teraz aplikację. Wyszukamy ją za pomocą kodu QR. Od razu przeniosło nas do sklepu Play, więc zainstalujemy sobie aplikację. Mamy samouczek na wstępie. Na początku trzeba się zarejestrować lub zalogować. Ja jestem już zarejestrowany, więc po prostu się zaloguję. Teraz klikamy przycisk Dodaj nowy sprzęt i możemy użyć albo wyszukiwarki Bluetooth, albo możemy zrobić to za pomocą kodu QR. Musimy zezwolić na lokalizację. W tej chwili telefon łączy się, znaleziono prawidłowo urządzenie, akumulator Li-Time. Wyszedłem do drugiego pokoju, bo pomieszczenie, w którym nagrywam i aktualnie ładuje się akumulator, jest małe i przez to szum potęguje się i przeszkadza mi w nagrywaniu. Po wyszukaniu akumulatora możemy sprawdzić na podglądzie procent jego naładowania. Jest to 74%. Klikamy w niego i tutaj możemy zobaczyć poziom naładowania, szacowany czas, który pozostał do pełnego naładowania. W lewym górnym kafelku możemy zobaczyć moc, z jaką teraz jest ładowany akumulator. Jest to 126 do 129 W. Poniżej sprawdzić napięcie. Jest to 13,5 V w tej chwili. Natężenie prądu wynosi 9,3 do 9,6 A. A aktualna pojemność akumulatora to 74 Ah. Poniżej znajdują się systemy. Możemy sprawdzić, czy BMS działa prawidłowo, sprawdzić rdzeń elektryczny oraz wyrównanie ogniw. Poniżej
mamy numer seryjny, temperatura akumulatora w stopniach Fahrenheita, liczba cykli oraz wersja oprogramowania układowego. Po wyjściu do menu głównego możecie uporządkować swoje akumulatory. Klikając na dodaj odznakę, czy wybierz odznakę, pokazuje nam się tutaj szereg różnych odznak, które możemy przyporządkować do danego akumulatora. Jest to fajna opcja, bo po takim kliknięciu wyświetla nam się od razu, ja wybiorę przyczepę kempingową, wyświetla nam się przy danym akumulatorze, gdzie on pracuje. Tymi znaczkami można fajnie sobie zaznaczyć kilka akumulatorów, żeby z poziomu menu głównego widzieć, który jest jak naładowany i czy pracuje prawidłowo. Następna ikonka na dole to nasz profil, ustawienia naszego profilu. Możemy tu zarejestrować produkt i gwarancję. Możemy dodać komentarz, możemy przeczytać wytyczne dotyczące użytkowania naszego sprzętu. Możemy sprawdzić aktualizację i wersję oprogramowania, przejść do ustawień, przeczytać umowę i politykę prywatności, przejść do ocen i ocenić aplikację w Google Play i przeczytać informacje o lead time. Wejdźmy sobie teraz w ustawienia. W ustawieniach mamy jednostki temperatury. Przestawmy je na stopnie Celsjusza, język polski i rozmiar czcionki. Teraz wejdźmy z powrotem w ustawienia akumulatora i możemy zobaczyć, że temperatura akumulatora aktualnie wynosi 23 stopnie Celsjusza. Oczywiście oprócz znaczków możemy też wejść w dany akumulator i zmienić jego nazwę. Zamiast numeru seryjnego wpiszemy N126. Akumulator już jest w pełni naładowany. Ładowarka przeszła w tryb czuwania, więc nie pozostaje nam nic innego jak jechać i zamontować go w przyczepie. Jestem już przy przyczepie, także możemy zacząć montować akumulator w bakiście. Wczoraj w nocy przeszedł sztorm, przewiał nam chmury i mgły i przy zachodzącym słoneczku, pięknych barwach liści możemy zacząć montować nasz akumulator. Jak zawsze obiecuję, że zrobię tu w końcu porządek z kablami w tej bakiście, bo wszystko jest tu tak na wierzchu. Akumulator sprawdzałem na stronie. Waży 9,9 kg, więc nie jest problemem przenoszenie go i wkładanie w różne zakamarki. Teraz przykręcę kabelki. To formidable. Bateria siedzi na swoim miejscu. Sprawdźmy teraz, czy wszystko działa. Zobaczmy. Kontroler od Webasta działa. Światła działają. To podłączymy teraz panel fotowoltaiczny. Zobaczymy, jak tam kontroler. Mamy 12,8 V. Nawet jakieś ładowanie 0,1 A, czyli system działa. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, co myślicie o takim zabezpieczonym akumulatorze LiFe PO4. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani ofertą firmy Lead Time, zapraszam Was na ich stronę, gdzie znajdziecie wiele rodzajów, wiele modeli akumulatorów przystosowanych do różnych zadań. A jeżeli na stronie Lead Time któryś model wpadnie Wam w oko, to tutaj macie kod promocyjny, który da Wam zniżkę na zakupy. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ten akumulator będzie dawał sobie radę w chłodniejszym czasie, takim jesienno-zimowym, zimowo-wiosennym. I myślę, że wkrótce gdzieś pojedziemy, żeby sprawdzić jego działanie w terenie.
Właśnie się zorientowałem, że cały czas patrzyłem nie w ten obiektyw. Zwykle używam trybu szerokokątnego, więc patrzę w drugi. Przepraszam Was za to, że mój wzrok troszkę ukosuje. Przynajmniej na pożegnanie się poprawiłem i będę Wam patrzył prosto w oczy. Także wkrótce będziemy sobie testować akumulator w warunkach bojowych, a ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Uciekam do domu, bo jest tylko 11 stopni. Także do zobaczenia wkrótce. Cześć!